Buduję portfel o wartości 1 miliona złotych na emeryturę i regularnie pokazuję na tym kanale wszystkie swoje decyzje inwestycyjne. Zarówno te dobre, jak i te, które z perspektywy czasu nie okazały się trafne. Od ostatniej aktualizacji sporo się zmieniło. Sprzedałem część posiadanych akcji, dokupiłem ETF-y oraz 2 nowe spółki. W tym materiale pokażę Wam wszystkie transakcje, wyjaśnię dlaczego zdecydowałem się na takie ruchy, a na końcu porozmawiamy o tym, kiedy naprawdę warto sprzedawać akcje. Jak zawsze prośba o suby i lajki, które są niezbędne w rozwoju inwestologii. Dzięki. Zanim przejdziemy do portfela, warto zrozumieć, w jakim otoczeniu rynkowym były podejmowane moje decyzje. Bo choć mam długoterminową strategię, to nie oznacza, że ignoruję to, co dzieje się na świecie. Wręcz przeciwnie. Staram się oddzielać informacje, które są tylko szumem, od tych, które rzeczywiście mogą mieć znaczenie dla mojego portfela. Mam wrażenie, że w ostatnich latach inwestowanie stało się jeszcze trudniejsze. Z jednej strony obserwujemy ogromny rozwój technologii i sztucznej inteligencji, z drugiej napięcia geopolityczne, wysokie stopy procentowe i coraz większą niepewność dotyczącą przyszłości światowej gospodarki. Praktycznie każdego tygodnia pojawiają się nowe informacje, które potrafią w ciągu kilku godzin całkowicie zmienić nastroje inwestorów. Dobrym przykładem jest właśnie sektor technologiczny. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że spółki związane ze sztuczną inteligencją będą rosły praktycznie bez końca. Dzisiaj inwestorzy zaczynają zadawać coraz trudniejsze pytania. Czy miliardowe inwestycje w AI rzeczywiście przełożą się na równie wysokie zyski? W ostatnich tygodniach mocno przeceniane były przede wszystkim spółki produkujące półprzewodniki, a Philadelphia Semiconductor Index spadł już o 18% od czerwcowego szczytu. Jednocześnie sam wyścig technologiczny wcale nie zwalnia. Coraz wyraźniej widać, że nie jest to już wyłącznie rywalizacja amerykańskich spółek. Chiny otwarcie deklarują ambicje zostania jednym z globalnych liderów sztucznej inteligencji i budują wokół siebie własny ekosystem technologiczny. O sukcesie AI będą więc decydować nie tylko wyniki finansowe firm, ale również geopolityka, regulacje i rywalizacja największych gospodarek świata. Drugim tematem, który w ostatnich tygodniach mocno przykuwa uwagę inwestorów, pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Eskalacja konfliktu ponownie wywindowała ceny ropy, która zbliżyła się do poziomu $90 za baryłkę. Wystarczy kilka informacji o możliwych zakłóceniach transportu przez cieśninę Ormus, aby rynki natychmiast zaczęły dyskontować wyższe koszty energii, większą presję inflacyjną i potencjalny wpływ na decyzje banków centralnych. Mimo tej globalnej niepewności, warto również zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Polsce. Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły już do 476 miliardów złotych. Coraz więcej Polaków zaczyna myśleć o długoterminowym inwestowaniu, a nie tylko o trzymaniu oszczędności na lokatach czy rachunkach bankowych. Potencjał jest jednak znacznie większy, bo jedynie 12% środków trafia do funduszy inwestujących w akcje. Polski rynek kapitałowy dojrzewa, ale społeczeństwo wciąż musi się przekonać do giełdy. Moim celem jest zgromadzenie 1 miliona złotych do 2035 roku. Prowadzę portfel z myślą o długoterminowym inwestowaniu i przyszłej emeryturze. Inwestuję głównie na kontach emerytalnych IKE oraz IGZE, dzięki czemu korzystam z dostępnych ulg podatkowych. Zakładam regularne dopłaty do portfela, które mają wynosić do 40 000 złotych rocznie. W pierwszej kolejności chcę w pełni wykorzystywać limity wpłat na kontach IGZE, zarówno swoim, jak i żony, a następnie, w miarę możliwości, zasilać również konto IKE. Widzę, że w tym roku będzie to nie lada wyzwanie, bo moja sytuacja finansowa jest dynamiczna, ale to nie zmienia mojego podejścia w długim horyzoncie. Nie zmieniają się również docelowe proporcje portfela. Nadal zakładam, że 80% środków będzie ulokowanych w akcjach, a pozostałe 20% w obligacjach. Taka struktura zapewnia wysoki potencjał długoterminowego wzrostu, jednocześnie ograniczając zmienność portfela i pomagając zachować większy spokój podczas gorszych okresów na rynkach. W swoich założeniach przyjmuję średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 8 do 10%, co jest zgodne z historycznymi wynikami globalnego rynku akcji. Jak zawsze zaczynam od tej najbardziej spokojnej części mojego portfela, czyli obligacji. Posiadam obligacje rodzinne ROT, które kupiłem w październiku ubiegłego roku w ramach programu 800+. Obligacje pełnią w moim portfelu przede wszystkim rolę stabilizującą. W pierwszym roku ich oprocentowanie wynosi 6,25%, natomiast w kolejnych latach jest ono powiązane z inflacją i powiększone o marżę wynoszącą 2,5 punktu procentowego. Wartość obligacji to na ten moment 52 260 zł. Prosta stopa zwrotu to 4,5%. Obligacje nie mają jednak pobijać rynku ani generować spektakularnych stóp zwrotu.
Dzięki nim łatwiej jest zachować spokój, gdy na rynku akcji pojawia się większa zmienność. To oczywiście oznacza, że w czasie silnej hossy mój portfel prawdopodobnie będzie rósł nieco wolniej niż portfel złożony wyłącznie z akcji. Ale z drugiej strony znacznie łatwiej jest mi utrzymać przyjętą strategię również podczas bessy. A moim zdaniem właśnie konsekwencja ma znacznie większe znaczenie niż próba wyciśnięcia z rynku każdego dodatkowego procenta. Kolejnym elementem portfela jest fundusz Vanguard All World, czyli jedyny ETF, w który inwestuję w ramach tej strategii emerytalnej. Od momentu pierwszego zakupu jego wartość wzrosła o 7,6%, co dobrze pokazuje, jak działa długoterminowe, pasywne inwestowanie oparte na globalnej dywersyfikacji. Od początku zakładałem, że to właśnie ten fundusz będzie stanowił fundament mojego portfela. Obejmuje kilka tysięcy spółek z całego świata, dzięki czemu nie muszę zastanawiać się, który kraj, sektor czy pojedyncza firma okażą się najlepszą inwestycją w kolejnych latach. W praktyce inwestuję po prostu w rozwój światowej gospodarki. W kolejnych latach planuję stopniowo zwiększać udział ETF-u w portfelu. Oznacza to, że część kapitału z niektórych spółek będzie z czasem przesuwana właśnie do ETF-u, aby portfel stawał się coraz bardziej zdywersyfikowany i mniej zależny od wyników pojedynczych przedsiębiorstw. Przebudowa portfela zajmuje czas, dlatego też obecnie proporcje są zaburzone, ale mam jasny cel i będę do niego dążył. Nie oznacza to, że całkowicie zrezygnuję z inwestowania w akcje spółek. Nadal zamierzam wyszukiwać firmy, które w mojej ocenie mają potencjał do osiągania ponadprzeciętnych wyników. Jednak wraz z upływem czasu, to właśnie globalny ETF będzie odgrywał coraz większą rolę w całej strategii. Następny przystanek to akcje spółek. W ostatnich miesiącach zaszły tu największe zmiany. W tym okresie kupiłem walory za 24 tysiące złotych, jednocześnie całkowicie wychodząc z niektórych inwestycji. Była to świadoma przebudowa portfela i przeniesienie kapitału do spółek, które w mojej ocenie mają obecnie lepszy potencjał długoterminowy. Pierwsza decyzja dotyczyła sprzedaży pozostałych akcji spółki InPost. Była to inwestycja, którą posiadałem jeszcze zanim stworzyłem swoją obecną strategię budowy portfela emerytalnego. W tamtym okresie nie miałem jeszcze jasno określonych zasad i kupowałem różne aktywa na kontach bez szczególnego planu. Z czasem uznałem jednak, że InPost nie wpisuje się już w kierunek, który obrałem dla tego portfela. Miałem na spółce ponad 30% stratę, ale pomogło mi wezwanie na akcje, które szybko wywindowało kurs, a ja to wykorzystałem. Zredukowałem również pozycję w Dino Polska. Kupiłem tę spółkę kilka miesięcy temu po bardzo mocnej przecenie. Uważałem wtedy, że rynek zbyt nerwowo zareagował na słabsze tempo wzrostu i wyniki. Pojawiła się okazja, aby kupić jeden z lepszych biznesów na GPW po wyraźnie niższej cenie. Dziś nadal uważam Dino za dobrą inwestycję. Firma ma ponad 3000 sklepów, praktycznie nieprzerwanie zwiększa skalę działalności i wciąż generuje wysokie zwroty z kapitału. Z drugiej strony muszę uczciwie przyznać, że moja decyzja była podyktowana emocjami, a pozycja była zdecydowanie za duża. Stąd sprzedaż 400 akcji po 2 miesiącach na niewielkiej stracie. Ale w ostatnich miesiącach nie tylko sprzedawałem akcje. Pierwszym nowym zakupem został Benefit Systems. To spółka, którą obserwowałem od dłuższego czasu, ponieważ od lat pokazuje, że potrafi łączyć wysoki wzrost z bardzo dobrą rentownością. Akcje Benefitu kupiłem w maju, a kurs wzrósł od tego czasu o 20%. W samym 2025 roku grupa zwiększyła przychody o 33% do ponad 4,5 miliarda złotych, a skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 29% do 924 milionów. Pierwszy kwartał tego roku również przyniósł fenomenalne wyniki oraz mocny wzrost EBITDA. Jednocześnie liczba użytkowników kart sportowych dobija do 2,7 miliona, a spółka posiada już ponad 570 własnych klubów fitness w 6 krajach. Zarząd zakłada dalszy wzrost bazy klientów oraz rozwój sieci do nawet 650 klubów do 2027 roku, co pokazuje skalę ambicji na kolejne lata. Oczywiście Benefit Systems nie jest spółką tanią. Rynek od dawna wycenia wysoką jakość tego biznesu z premią. W moim podejściu ważniejsze od tego, czy wskaźnik C przez Z jest o kilka punktów niższy lub wyższy, jest odpowiedź na pytanie, czy spółka będzie potrafiła systematycznie zwiększać zyski przez kolejne lata. W przypadku Benefit Systems uważam, że taki scenariusz nadal jest bardzo prawdopodobny. Drugim nowym zakupem został CyberFolks. To spółka, która w ostatnich latach przestała być wyłącznie dostawcą hostingu i buduje szeroki system usług dla e-handlu. Bardzo podoba mi się sposób działania zarządu, który konsekwentnie rozwija firmę zarówno organicznie, jak i poprzez dobrze przemyślane przejęcia. Liczby również robią wrażenie. W 2025 roku grupa zwiększyła przychody o ponad 30% do około 856 milionów złotych,
a skorygowana EBITDA wzrosła aż o 66% do 292 milionów przy marży przekraczającej 34%. To pokazuje, że spółka nie tylko rośnie, ale jednocześnie utrzymuje bardzo wysoką rentowność i generuje silne przepływy pieniężne. Cyberfolk zaliczył również bardzo dobry pierwszy kwartał tego roku i dalej planuje zwiększać dywidendę. Dodatkowym argumentem za jest budowa jednego z największych ekosystemów e-commerce w Europie. Po przejęciu Shopera i PrestaShop zarząd rozpoczął proces pełnego połączenia spółek, licząc na synergię oraz dalszy rozwój wspólnej platformy dla sprzedawców internetowych. Przed pokazaniem pełnego stanu portfela chwila na refleksję. Wielu inwestorów poświęca mnóstwo czasu na szukanie okazji do zakupu, ale znacznie rzadziej zastanawia się nad tym, kiedy warto akcję sprzedać. Tymczasem właśnie ta decyzja często ma ogromny wpływ na długoterminowe wyniki portfela. W moim przypadku sprzedaż Impostu i częściowa redukcja Dino były konsekwencją ponownej oceny całego portfela. Warto zadać sobie pytanie, gdybym dziś nie posiadał tej spółki, czy kupiłbym ją po obecnej cenie? Jeżeli dochodzę do wniosku, że istnieją lepsze okazje inwestycyjne lub zmieniły się założenia mojej analizy, wtedy rozważam ograniczenie pozycji albo jej całkowitą sprzedaż. Staram się patrzeć na każdą złotówkę w portfelu tak samo, niezależnie od tego, ile na danej inwestycji zarobiłem lub straciłem. To wcale nie jest łatwe. Nasz mózg bardzo nie lubi realizowania strat, a jednocześnie często zbyt szybko realizuje zyski. Psychologia inwestowania potrafi być równie ważna jak analiza finansowa, dlatego warto regularnie wracać do swoich założeń i sprawdzać, czy nadal są aktualne. Portfel powinien zmieniać się razem z naszą wiedzą, a nie pod wpływem chwilowych emocji. Nie oznacza to oczywiście, że każda decyzja będzie trafiona. Inwestowanie nie polega na tym, żeby mieć rację za każdym razem. Polega na tym, żeby przez wiele lat podejmować więcej dobrych decyzji niż złych i konsekwentnie trzymać się własnej strategii. To właśnie staram się pokazywać w tej serii. Również wtedy, gdy muszę przyznać, że część wcześniejszych założeń nie sprawdziła się tak, jak oczekiwałem. Na koniec sprawdźmy, gdzie obecnie znajduje się mój portfel na drodze do 1 000 000 złotych. Poprzedni odcinek kończyłem z portfelem o wartości 172 500 zł. Dzisiaj jego wartość wynosi prawie 192 tysiące, z czego 151 500 zł stanowią zainwestowane środki, a 40 tysięcy to gotówka. W porównaniu z poprzednią aktualizacją wartość portfela zmieniła się o 19 tysięcy złotych, czyli 11%. W tym czasie wpłaciłem do portfela pełny limit 1 IGZE, dlatego rzeczywisty wpływ rynku na wynik wyniósł około 8 tysięcy złotych. Na ten rezultat złożyło się kilka czynników. Z jednej strony przebudowa części akcyjnej, z drugiej zmiany wycen poszczególnych spółek, regularnie naliczane odsetki z obligacji oraz wyniki funduszu ETF. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych aktualizacji portfela, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.